Witajcie moi drodzy. Jest poniedziałek, jeszcze jest wcześnie rano, ale wkrótce spodziewam się kuriera. Zrobimy unboxing, pokażę Wam co to będzie. No i tak, zapraszam do oglądania. No dobra, przyjechał kurier. Widzę, że już coś pod bramą leży. Zobaczmy. Zobaczcie. Dobra. Zanoszę to do garażu i działamy, rozpakowujemy. No dobra, a jak widzicie, zamówiłem sobie drukarkę 3D. Strasznie się cieszę, że już dotarła. W sumie zamówiłem ją chyba w czwartek po południu, a w piątek rano już dostałem informację, że jest wysłana. Tak naprawdę była wysłana jakoś piątek wieczorem, jest poniedziałek rano. Drukarka już leżała pod bramą. Drukarka jest marki Bambulab, model P1S w wersji combo, czyli czterokolorowa. No i dobra, bierzemy się do rozpakowania. Strasznie się cieszę. Zobaczymy, co jest w środku, jak to wygląda. Jest to moja pierwsza drukarka. Kiedyś byłem trochę w temacie drukarek 3D, ale wreszcie nie doszło do zakupu. No i minęło parę lat. Drukarki znacznie poszły do przodu. Mam też pomysł na tą drukarkę, dlatego ją zamówiłem. No i tak, bierzemy się do otwierania. No dobra, od czego tu zacząć? Może zacznijmy od tej mniejszej paczki. Powiem Wam, że długo się zastanawiałem nad zakupem. Właściwie to dłużej się zastanawiam nad zakupem frezarki. No ale frezarka jest jednak znacznie jeszcze droższa. Na razie postanowiłem sobie kupić drukarkę 3D. No i tak, zobaczmy, co tu mamy. Tu będzie prawdopodobnie ta podstawa, dzięki której dolna warstwa będzie bardzo gładka. No i co tu jeszcze mamy? Mamy tu chyba głowicę 0,2 i mamy tu, słuchajcie, filamenty. Mamy jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty i jeszcze taki próbnik filamentów Bambulab. Dobra, zamykamy to. Na razie podstawię tu. No tak, tu jest zwany nozzle 0,2 mm. Ta drukarka ma w standardzie 0,4 głowice, ale ja będę chciał drukać bardzo małe rzeczy. Zobaczymy, jak to się nam sprawdzi. Zobaczmy, jak to wygląda. No są. Zobaczcie, wszystkie kolorki. Tak to wygląda. Fajna rzecz, bo możecie sobie dobrać jakiś tam kolor. Okej. No, myślałem, że trochę większe te rolki będą, ale jestem początkujący. Dobra. To sobie odłożymy na bok też. No i dobrze, i słuchajcie, to wszystko to zamówiłem, jakby to nie było w pakiecie z drukarką. To zamówiłem oddzielnie, więc tego, gdybyście zamawiali same combo albo samą drukarkę, to tego mieć nie będziecie. No i teraz się weźmiemy do otwierania tego cuda.
Jeszcze sprawdzę, czy mi się nagrywa, czy ja sobie nie gadam tak po prostu. Ok. Chyba mnie widać. Dobra. Przesyłka jest bardzo dobrze zapakowana. No, widziałem na innych unboxingach, że wszyscy mają tak zapakowane, także nie martwcie się. Są też rączki do niesienia. Nie jest jakoś strasznie ciężka, no ale ja mam kawałek od bramy, to trochę się zmachałem, żeby ją przenieść. No i co? Trzeba to wyciągnąć. Jeszcze nie wiem jak. Tak, tu jest naklejka, żeby za te rogi. Tak myślałem, bo właśnie widzę, że są przyklejone. Więc oderwiemy je. O, powiem wam, że waży trochę. Zniesiemy karton na ziemię i podniesiemy go do góry. Podnieść tak nad głowę to nie da rady. Wow. Trochę strach za tą folię wyciągać, ale... O, mamy to. Zobaczcie, w środku jeszcze mamy filamenty gratisowe. Fajnie, bo mamy support, a nie zamówiłem go, bo nie wiedziałem, czy go wziąć. I mamy jakieś 2 PLA Basic'i. Także fajnie, że jest coś takiego gratis, czyli jeżeli zamówicie sobie samą drukarkę albo combo, no to możecie tak naprawdę wyjąć i coś już zacząć drukować. Nie musicie zamawiać jakichś oddzielnych filamentów, bo wszystko jest już w paczce i możecie zacząć się bawić. Dobra, karton tu na górę jeszcze powędruje. Powiem wam, że drukarka jest bardzo dobrze zapakowana. Zastanawiałem się, czy będzie jeszcze jakiś oddzielny, może karton, ale widzę, że nie ma sensu. Jest świetnie zapakowana. Wszystko jest zabezpieczone. Bardzo fajnie to wygląda. Dobra, jeszcze wam pokażę, jak to tam na dole raz wygląda. O. Te pseudostyropiany. Już trochę tego tu mamy. Dobra. Tak, co my tu mamy? MakerWorld Clock Components. A, dostaliśmy, słuchajcie, taki mechanizm kwarcowy do zegara, czyli możemy sobie wydrukować zegar i wskazówki, zamontować ten mechanizm i mamy zegar. O, fajny upominek. Coś sobie z tego podziałamy. Odkładamy tu. No i tak jak mówiłem, mamy tutaj chyba, no nie jest to pełna rolka, to chyba jest połówka, ale mamy tu PLA Basic, zielony. Fajnie, do jakiejś takiej kalibracji i tak dalej nam się przyda. Nie wiem nawet, czy nie zawsze dają tego zielonego. I tu mamy też półrolki PLA Basic pomarańczowy. Akurat szkoda, że pomarańczowy, bo zamówiłem oddzielny pomarańczowy, no tylko że matowy, ale ten wygląda, że też będzie ok. Ale słuchajcie, teraz aż muszę sprawdzić, czy mój pomarańczowy też jest taki fajny. Tu jest czarny, tu jest brązowy, tu jest niebieski, hop, tu jest, jaki tu jest czerwony
No to tu musi być pomarańczowy. Dobra, jest. No to chyba no ten basic jest, nie wiem, tu widać, basic jest bardziej nie wiem, no bardziej nasycony pomarańczowy i chyba będzie mi nawet bardziej odpowiadał ten basic, a więc ten matowy, albo zamówiłem za jasny. Jeszcze później sobie sprawdzę na stronie. Ok. A, jeszcze mamy tu właśnie support do PL-a. Tak jak wspomniałem wcześniej. Fajnie, że jest. No to chyba połóweczka tu jest też. Ale fajnie, sprawdzimy sobie. Dobra. Nic już nie dali. Ok. Gdzie mi tu? Dobra. Opa. Dobra. Got it. Ok. Widzicie tył teraz. No powiem wam, że waży ta drukarka. Noszę ciężkie dechy czasem, ale waży. Więc wyjmiemy ten karton. Tu musimy te dwa imbusowe odkręcić. Może zobaczymy, czy to będzie klucz i w ogóle co tu mamy. Tu mamy wyświetlacz, przewody. Dobra, i wykręcamy te dwie śruby. O. Fajny, długi kluczyk, przyda mi się. No i teraz powinien AMS wyjść, no bez problemu. Dobra, mamy AMS. Oto on. Też myślałem, że to trochę większe. Dobra, styropian out. No fajnie, że ten AMS jest w środku. Wszystko to jest fajnie pomyślane. Że nie ma dodatkowych pudeł. No dzięki temu transport jest tańszy. No powiem wam, ja to zamówiłem bezpośrednio na stronie Bambulaba w Europie. No z Niemiec szła ta paczka. No i chyba 16 euro zapłaciłem za wysyłkę, więc nie są to duże pieniądze. Właściwie to no nie ma z tym problemu. Dobra, wyjmujemy to. Chyba do góry będzie. Nie chciałbym nic popsuć. Ok. Chyba możemy przesunąć. Okay. Mamy to. O, jest. Aha. Są. Zajebiście. Przepraszam. Bardzo fajnie. Kładziemy to tutaj. Pyk, pyk. No i co? Siedzi. Fajnie. No i co teraz? Powiem wam, że myślałem, że to będzie jakoś montowane, ale chyba ten AMS po prostu się stawia na górze. I tyle. Dobra, zdejmujemy folię. Oho. Dobra, tą rurkę z AMS-a dajemy tutaj, jak się domyślam.
O, pyk. Czyli śmieszne te kable, nie jakieś standardowe. Dobrze, to tu. I podłączamy tutaj. O. Czyli to tak musi być. To tu podepnijmy. O. A to podepnijmy o tak tu. I przyczepiamy ten uchwyt na filament. Dobra, mamy to. No. Tu odkręcamy jedną, tu odkręcamy drugą, tu gdzie te czerwone znaki są. No oczywiście powiem wam tak, miałem kupić ten model niższy A1 z AMS-em, tym Light. Później mówię, może kupię w ogóle tą mini. Później patrzę, no nie, ale to nam będzie wciągał wilgoć, ten filament. No to wszystko się gibie i tak dalej. Mówię, dobra, może wezmę tą droższą P1. Później pomyślałem, wezmę P1S zamiast P1P, czyli tą z obudową, którą tutaj widzicie. Myślałem jeszcze o tej X1 Carbon, ale według wszystkich filmów te drukarki drukują tak samo. Tamta ma aluminiową budowę, ta ma plastikową, no i ta ma mniejszy wyświetlacz, taki jak to niektórzy mówią, że Radyjko z lat 90. Zobaczymy, jak to się będzie sprawowało. Niektórzy marudzą, że jest nieczytelny, wiadomo. Na pewno nie jest tak fajny jak duży wyświetlacz w X1, albo nawet taki mniejszy, jak jest w A1 teraz. Ale według mnie jest bardzo duża różnica w cenie i moim zdaniem nie było sensu przepłacać za prawie tę samą drukarkę, tylko srebrną z dużym wyświetlaczem. Tu można dołożyć taki aftermarketowy wyświetlacz, może to zrobimy, zobaczymy. No i tak, moim zdaniem ja jestem bardzo zadowolony, na razie, znaczy, że kupiłem tę drukarkę, a zobaczymy później, jak to się wszystko będzie sprawowało. No dobra, bierzemy się dalej do skręcania. Panie, nie podłączysz tego. Chyba się udało. Jeszcze w instrukcji przeczytałem, że są 3 śruby zabezpieczające tą podstawę. No i tu rzeczywiście jest trzecia na końcu. No, dobrze doczytałem, bo bym przegapił. Dobra, podłączam. Jest. Odpalamy. Co my tu mamy? No upewnij się, że przeczytałeś manual uważnie. OK. Że odkręciłeś śruby od podstawy. Odkręciłem wszystkie 3. Co my tu jeszcze mamy? Dobra, włączyłem self-testing. Zobaczcie. O, drukarka podniosła to łoże. Teraz będzie się kalibrowała. Tam jeszcze została jakaś taśma. Nie wiem, czy to trzeba usunąć, ale to chyba no może później usuniemy. Dobra, zobaczymy, co będzie się dalej działo. Widzę, że drukarka sprawdza najróżniejsze ma się wrażenie, że zaraz wybuchnie. Sprawdza najróżniejsze poziomy wibracji, jakie może wpaść, żeby później niwelować podczas drukowania. Ale przez chwilę brzmiało to trochę strasznie. Nie wiem, czy to będziecie słyszeć.
No dobra, drukarka się skalibrowała. Teraz włożę jakiś filament i zobaczymy, jak w ogóle drukuje. Ok, teraz załadujemy jakiś filament do MS-a. Wyjmiemy jeszcze tutaj te pochłaniacze wilgoci. Te folie trzeba zdjąć, żeby one mogły działać. Powiem Wam, że tu jest chyba dysza 0,4 standardowo i wydrukowało się to bardzo, bardzo ładnie. Przewyższyło moje oczekiwania. Mam jeszcze dyszę 0,2, więc później ją spróbuję zamontować i zobaczę, jakie będą wydruki. Ale na razie w normalnej prędkości kostka wyszła pięknie. Jestem bardzo zadowolony. Teraz drukuję jakąś część do basenu. Dyszę 90 stopni. Zobaczę, jak to wyjdzie. AMS bez problemu. Wsadza się rolkę, wkłada filament po sprawie. Bardzo jestem zadowolony na tą chwilę. Pomyślę jeszcze, bo ona ma za zadanie wydrukować kilka modeli. Nie wiem, czy tu stanie na razie, czy gdzieś w domu. Zobaczymy. No i tak. Poużywam je jeszcze, nagram Wam moje przemyślenia, spostrzeżenia. Na razie to będzie na tyle. Generalnie teraz jest super. Jestem bardzo zadowolony, happy. Zobaczymy, jak będzie dalej. Dziękuję Wam. Na razie. Czas na podsumowanie tej drukarki. Drukarka jest już ze mną jakiś czas. Jak widzicie, mam już trochę filamentów. Dużo już pudełek poszło na śmieci. Opowiem Wam moje wrażenia po kilku miesiącach pracy z nią. Czy jestem zadowolony, czy bym ją kupił jeszcze raz. Także jeszcze zapraszam do tego podsumowania. No więc tak, czy jestem zadowolony z tej drukarki po kilku miesiącach użytkowania? Bardzo jestem zadowolony. Powiem Wam szczerze, że jest to najlepsza rzecz do warsztatu, jaką sobie kiedykolwiek kupiłem. Świetna sprawa, naprawdę. Nie mam z drukarką żadnych problemów. Drukuję do niej części jakieś zamienne. Na przykład był problem z kosiarką, do której już nie była dostępna część. Prawdopodobnie można byłoby kupić cały podzespół, ale ja potrzebowałem tylko jednej złamanej części, więc zaprojektowałem tą część, wydrukowałem. Drukarka już działa jakieś 5 miesięcy. Przepraszam, kosiarka. Drukowałem do niej jakąś część do samochodu, która ma styczność z paliwem, też nie ma problemu.
Naprawdę, no, jest masa zastosowań. Potrzebujecie jakiejś, nie wiem, uchwytu, czegoś. Projektujecie, klikacie print i za jakiś czas macie tę część i problem z głowy. Więc naprawdę polecam tę drukarkę. Pokażę Wam jeszcze, co w niej tylko zmieniłem. Jedyne, co w tej drukarce się zmieniło, odkąd ją kupiłem, to dodałem po prostu lepsze oświetlenie. Zobaczcie, o, w koło. Tak? Jak to zrobiłem, nie wiem, czy ktoś z Was będzie chciał, to mogę nagrać oddzielny filmik. Kupiłem na Bambu Labie taką pasek po prostu LEDowy z zasilaniem na USB. Tutaj podłączyłem od środka do wejścia, okleiłem tu szybę ładnie izolacją materiałową od środka, żeby był taki wielki czarny margines. I do tej izolacji przykleiłem tą taśmę, żeby nie było widać od góry tej taśmy LED. I naprawdę to się, słuchajcie, jest kilka miesięcy. Zobaczcie zresztą, no widzicie sami, jak komora jest podświetlona ładnie. Ten paseczek, a może mi się uda odłączyć to i Wam pokażę, jaka jest różnica. O, to zobaczcie tak, zróbmy sobie tu to oryginalne światełko. Gdzie tam światło? O. To jest wszystko, co widać w tej drukarce, czyli nic. Zaraz zmienimy oświetlenie, żeby Was tu... O, nie. To tak, to tyle widać w tej drukarce, tak? No praktycznie nic nie widać, no. Bardzo mało i w kamerce też. Tu teraz oświetlenie z garażu, ale widzicie, że jest tam straszna ciemnica. Jeżeli na przykład wyłączymy całkiem oświetlenie w garażu, no to zobaczcie. Teraz się wydaje, ale tak naprawdę no jest tu ciemno. Na kamerze kamera tu rozjaśnia to, ale jest dużo ciemniej niż widać to na ujęciach. No naprawdę, teraz już jest bardziej realistycznie. Jest tam ciemnica, no. Każdy o tym wie. I zobaczcie teraz, jak podłączę tą listwę. Jak mi się uda, teraz to mi się chyba nie uda. Ok, udało mi się podłączyć od nowa ten kabel USB, ale było ciężko, bo tam jest ciężko się dostać. No dobra, zobaczcie teraz, jak wygląda to oświetlenie. Tylko znowu wyłączę. O, jak wygląda to oświetlenie. O, widzicie, jest spora różnica, tak? Jest naprawdę wszystko super widać. No. To jest jedna rzecz, jaką zmieniłem. Tu mam AMS HT, który sobie wziąłem za punkty, czyli nic mnie nie kosztował. No i tak, używam tej płyty złotej, ale akurat powiem Wam, że wizualnie kolor tej płyty do mnie odpowiada. Tu mam Cool Plate, najfajniejsza, tu mam kolejną już nową, najfajniejsza jest ta Smooth. Naprawdę jestem zadowolony. Nie mam z nią żadnych problemów. Raz miałem tylko taką sytuację, że jednego dnia wszystko było ok, a drugiego dnia no wszystkie, ten sam plik, te same wydruki zaczęły się odklejać od płyty. A drukowałem dyszą 02 bardzo drobne elementy, bo początek tego wydruku to była taka zbiór małych kwadratów o wielkości, nie wiem, 1,5 na 1,5 mm, coś takiego. No i nagle jednego dnia było ok, drugiego dnia wszystko latało po stole. Oczywiście według instrukcji umyłem, otłuściłem, próbowałem mydłem, próbowałem płynem, ciepła woda, płyn do naczyń, nic to nie dawało. Jest w instrukcji napisane, żeby nie otłuszczać acetonem. Zignorowałem to, otłuściłem acetonem i jak ręką odjął, wydruki się znowu trzymały
i od tamtego czasu acetonu teraz nie mam. Przecieram tą płytę tak samo jak tamtą, jak i smufa, też nitro i po prostu nie otłuścicie tak płyty płynem do naczyń ani mydłem, jak otłuścicie acetonem czy właśnie zmywaczem silikonów lakierniczym albo właśnie nitro. No nie ma szans, żeby wam jakieś takie drobne, małe zanieczyszczenia olejowe otłuścił płyn do naczyń. Naprawdę z drukarką nie ma żadnych problemów. Ona drukuje, już na siebie zarobiła dwukrotnie. Do tego wrzuciłem jakieś tam kilka modeli na, na MakerWorld i dostaję tam punkty, boosty i sobie mogę na przykład czy filamenty. Filamenty akurat kupuję, ale jak coś się uzbiera, to właśnie wziąłem sobie takiego AMS-a, później sobie wezmę drugiego AMS-a dwójkę już z tym podgrzewaniem. Wziąłem sobie tego, bo do drukowania na przykład spacht CF, żeby naprawdę mieć pewność, że jest dobrze wysuszony taki filament. A tak naprawdę jak drukujecie PLA, też często drukuję SPG, to nie ma większych problemów. Pewnie jak będziecie mieli jakiś mega mokry filament, to nie wydrukujecie, znaczy, albo brzydko wydrukujecie. TPU, no to już naprawdę lubi być suchy. No jak każdy wydrukowałem sobie tu jakieś te pojemniki na te kulki wciągające wilgoć i z Amazona kupiłem ten zegar, który tu drugi wisi, też bada wilgotność, bo kupiłem dwa akurat. Kupiłem sobie takie kulki. Są naprawdę świetne, bo wsypujecie, są teraz pomarańczowe, wsypujecie. Jak już są czarne, to znaczy, że wciągnęły wilgoć, wrzucacie do piekarnika. Tu jest napisane ile stopni, chyba 80 i pół godziny, godzinę i macie znowu je pomarańczowe i gotowe do użycia z powrotem. No i co jeszcze? Czy bym ją kupił dzisiaj ponownie? Tak, bez zastanowienia. Tak jak wspomniałem wcześniej, jest to najfajniejsza rzecz, najbardziej przydatna, jaką mam w warsztacie. Naprawdę, no super sprawa. Jakąś kiedyś musiałem, już nie mówię o robieniu z drewna jakichś elementów, ale na przykład coś sobie z jakiegoś płaskownika dospawać, czy teraz sobie robię model Fusion i drukuję i nie mam problemu, tak? I jest model solidny, twardy, mocny, wytrzymały. Jakieś uchwyty, jakieś części zamienne. Świetna, świetna, świetna sprawa. Dzisiaj też bym wziął tę drukarkę. Jest naprawdę mega, nie mam z nią żadnych problemów. Oczywiście na początku były takie problemy wynikające z mojej niewiedzy. No, musiałem się nauczyć tego slicera od Bambu Laba, czyli tego Bambu Studio, rozkminić po prostu co jest czym, co do czego służy, ale jak już to ogarniecie, to naprawdę nie ma z tą drukarką żadnych problemów. Nie jest to sprzęt jakiś taki, wiecie, chiński, co musicie tam coś przerobić, dorobić. Kurczę, tu nie działa, tu problem, tu... Nie, naprawdę, stawiacie ją i drukujecie, tak? Świetna, świetna, świetna sprawa. Jakby się jakimś cudem popsuła, to bym ją od razu naprawiał, albo kupowałbym drugą, jakbym nie mógł jej naprawić, bo jest to dzisiaj rzecz dla mnie niezbędna. Masę rzeczy naprawiłem, masę rzeczy nadrukowałem. No świetna, świetna sprawa. Naprawdę polecam, jeżeli dużo majsterkujecie, to polecam z czystym sumieniem. No i co? No chyba tyle. Co mam jeszcze mogę powiedzieć? No mam tu trochę filamentów, tak jak powiedziałem wcześniej, już z 15 pudełek, może trochę więcej wyrzuciłem. Mam tu dużo PLA matowych, przeważnie matowe biorę, bo bardziej mi odpowiadają. Tu mam jakieś takie PLA, wiecie, Galaxy, Marble, Sparkle, ten rozpuszczany, podpory w wodzie, Silk, drewniany. No i tu mam te jakieś ASA, ABS, GF, ABS, TPU dla MS-a. Myślałem, że będzie bardziej miękkie. Szczerze powiem, nic specjalnego. I pach CF, no to już drukuję właśnie stąd. Jakieś części właśnie do kosiarki drukowałem, do samochodu część.
Wcześniej zrobiłem testy w ropie i ta część w ogóle nic jej nie jest. Jest wytrzymały ten filament na przykład na paliwa. To ma jakiś innej marki zielony ABS chyba? Nie, ASA. No i tak, także filamentów trochę poszło. Problemów z drukarką cały czas nie ma. Ona stoi non-stop w garażu, tu sobie jak trzeba pracuje. Normalnie jest nakryta workiem, no bo tutaj jest dużo pyłu i z drewna i tak dalej, więc po prostu nie chcę. Teraz ją tam przetarłem ścierką, ale jest trochę zakurzona na co dzień. Ale stoi sobie w garażu, nie marudzi, pracuje kiedy musi, zawsze mi pomoże. Także jeszcze raz polecam. No i co? No, jak macie jakieś pytania, to zadawajcie. Niedługo będzie film o kolejnej, no, 20 razy większej maszynie, którą tutaj sprowadziłem i przerabiałem i budowałem. Także spodziewajcie się kolejnego filmu wkrótce. I co? Życzę Wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć.